Aktualnie wygląda w ten sposób, że z uwagi na gości z Ukrainy, których jest naprawdę co mnóstwo, no to sytuacja wygląda tak, że listopad, grudzień, styczeń to jest wszystko pootwierane, mnóstwo ludzi wszędzie, więc tak naprawdę nam się nie dość, że ten sezon turystyczny wydłużył. Od zeszłego roku takim prawdziwym hitem wśród wszystkich turystów jest kolejka, tak zwany cable car, tak, taka kolejka gondolowa, no, panoramiczna. Jest to wjazd z okolic Kotoru w stronę Parku Narodowego Lofcie. No. Wokół Zatoki Kotorskiej przełom marca i kwietnia jest Boka Trail, gdzie mamy kilkudniowy taki maraton po górach, więc Czarnogóra się rozwija w tym kierunku sportowym. Pierwszy e-book będzie właśnie o Czarnogórze w pigułce, ale właśnie podróżowanie przez cały rok. Cześć, ja się nazywam Jarek z Szalonych Walizek i dzisiaj zapraszam Was na rozmowę, która jest takim sentymentalnym powrotem do naszej pierwszej podróży do Czarnogóry. Jest to sentymentalna rozmowa, dlatego że w maju 2021 roku w Czarnogórze nagraliśmy rozmowę z Natalią i Jędrzejem z Chwala.pl i dzisiaj gościmy ponownie Natalię i Jędrzeja, tylko że nie w Czarnogórze, a jesteśmy w Olsztynie, ponieważ Wy chwilowo przyjechaliście do kraju. Halo, halo, witamy Was bardzo serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. I taka mała zmiana. Raz Wy przylecieliście do nas do Czarnogóry, teraz my pojawiliśmy się w Polsce. Dokładnie. Kochani, my jesteśmy dzisiaj z uwagi na to, że w Polsce niestety nie ma tak pięknej pogody jak w Czarnogórze. Gramy w jednym z pięknych budynków w Olsztynie, w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej, więc nie zdziwcie się, jeżeli tu się nagle pojawią jakieś dźwięki w tle, bo tak naprawdę nam też w duszy gra, więc miejsce do takiej rozmowy jest, uważam, idealne. Jarku, wybrałeś idealne miejsce, tak. Piękne światło i kadry, więc mała zmiana. Miejmy nadzieję, że będziemy mogli opowiedzieć o zmianach, jakie zaszły w ciągu 3 lat, bo ja powiem też taką rzecz, że my gramy tę rozmowę właściwie w rocznicę 3 lat od naszej pierwszej rozmowy. Pierwsza rozmowa była grana w trakcie pandemii, w majówkę. Teraz jest prawie majówka w 2024 roku, jest po pandemii, jest dużo zmian. I doszliśmy wspólnie do wniosku, że jest o czym opowiadać, bo Czarnogóra jest takim krajem, do którego się wraca. Jeżeli ktoś był tam już pierwszy raz, a jeżeli ktoś nie był, to powinien pojechać po to, żeby wracać. Co się zmieniło od naszej pierwszej rozmowy w maju 2021 roku? Znaczy, w ciągu tych 3 lat sama Czarnogóra się zmieniła, jeżeli chodzi o destynację turystyczną, ale też zmieniło się dużo w takim życiu codziennym. No, w ostatnie 3 lata to też, że tak powiem, sporo wydarzeń tam na miejscu i wydarzyło się całkiem dużo. No, począwszy od tego, co się dzieje w całej Europie, czyli sporo też gości z zagranicy do Czarnogóry przyjechało. No i też miało właśnie spory wpływ na to, że ta liczba stałych mieszkańców znacznie wzrosła w ostatnim czasie. Wojna na Ukrainie niestety miała trochę też wpływ, tak? Jest więcej po prostu, mówiąc wprost, obywateli Ukrainy? Tak, to my odczuwamy to w życiu codziennym, ale to wydaje mi się, że to jest podobne też w Polsce, że mamy bardzo duży napływ. I w przypadku Czarnogóry mówimy też o napływie ludności z Ukrainy i z Rosji, bo w Polsce chyba jednak z naciskiem na Ukrainę i zdecydowanie mniej obywateli rosyjskich. Natomiast w Czarnogórze przed pandemią również to warto podkreślić, że spora społeczność była rosyjska i ukraińska. Tutaj mówimy też o religii prawosławnej, która jest takim elementem łączącym. I już wcześniej gdzieś tam ta grupa była dosyć duża i to się nasiliło. I oczywiście to też wpłynęło na takie nasze życie codzienne, to tak samo jak tutaj. Jednak wybuch, że tak powiem, cen nieruchomości, mieszkań, wynajmu bardzo skoczyło do góry. No i też widzimy taką zmianę ogólnie w turystyce, że te ceny również, ale to nie tylko ze względu na ich napływ, ale też na pandemię i na wojnę, że mamy taki mały skok cen. To na pewno my odczuwamy w takim życiu codziennym. Natomiast z perspektywy turystycznej, z perspektywy turystów, no to możemy tutaj powiedzieć o wielu takich zmianach na plus. Czarnogóra jest w takim okresie intensywnego rozwoju i my też to widzimy, że pojawiły się nowe atrakcje turystyczne, pojawiły się nowo otwarte drogi, czyli mamy taką poprawę infrastruktury. I to może być takie duże zaskoczenie. Również baza noclegowa się powiększa i tu już możemy powiedzieć, że wiemy, że w tym roku wracacie do Czarnogóry, więc myślę, że Wy sami zobaczycie, na przykład w Budwie,
Jak się zmieniła tak jakby architektura też miasta? Ja się bardzo cieszę, że będę mógł porównać i opowiedzieć też naszym obserwatorom na YouTubie i nie tylko na YouTubie, jakie zmiany zaszły w Czarnogórze. Ten napływ obywateli z Ukrainy i nie tylko miał chyba pozytywny wpływ na to, jak Czarnogóra się zmieniła, ponieważ wcześniej wielu Polaków traktowało Czarnogórę właściwie jako taką destynację na wyjazd od wiosny do jesieni i koniec. A chyba to, że przyjechało tyle osób, powoduje, że Czarnogóra żyje cały rok. Kiedy my się przeprowadziliśmy w roku 2020, jeszcze to był styczeń, luty, zaraz przed pandemią, to pamiętam, że wiele restauracji, wiele kawiarni, wszystko było pozamykane. Po sezonie. Po sezonie, Powiedzmy tak. zimą. Tak, zimą. Czyli powiedzmy już tak od listopada mniej więcej do kwietnia, kiedy się kolejny sezon letni zaczyna. Aktualnie wygląda w ten sposób, że z uwagi na gości z Ukrainy, których jest naprawdę co mnóstwo, no to sytuacja wygląda tak, że listopad, grudzień, styczeń to jest wszystko pootwierane, mnóstwo ludzi wszędzie, więc tak naprawdę nam się nie dość, że ten sezon turystyczny wydłużył z uwagi na to, że restauracje, kawiarnie, to wszystko działa cały czas. No to już nie ma tej takiej dziury, powiedzmy, posezonowej w Czarnogórze. Wszystko faktycznie, po prostu już te duże miasta na tyle się rozwinęły w Czarnogórze, że można tam spędzać urlop przez cały rok. Dobra, to ja zadam pytanie, o które zawsze ludzie pytają. A jakie są temperatury wtedy w Czarnogórze? Zimą, powiedzmy listopad, grudzień, kiedy u nas się robi tak naprawdę okropnie i wszyscy myślą, gdzie tu uciec. No to oczywiście na to pytanie odpowie Chwala Pogodynka, czyli ja. Nasze ulubione pytanie, ale tutaj nawiążę do tego, że bardzo dużo osób się o to pyta i między innymi dlatego, że w Czarnogórze mamy 3 strefy klimatyczne. W takim małym obszarze, wyobraźmy sobie, że to jest województwo lubuskie, mamy 3 odrębne strefy klimatyczne, które są bardzo różne. To nie jest tak, że mamy delikatne zmiany. Więc tutaj, jak się zapytasz, jaka To ja jest... może powiem, strefa śródziemnomorska, kontynentalna i klimat górski, tak? Tak. I na pytanie, jaka będzie pogoda, jakie będą temperatury, to się zapytamy po pierwsze, gdzie, kiedy, dokładnie w którym miejscu, bo do tego jeszcze dochodzą, że w danych 3 strefach mamy mikroklimaty. Czyli nie dość, że musimy wziąć pod uwagę to, że na przykład będzie zupełnie inna temperatura na wybrzeżu niż w środku Czarnogóry czy na północy, to również na tym wybrzeżu będzie inna temperatura w zależności od miejscowości. Czyli na północnym wybrzeżu będzie inna niż na przykład na południu, czy między innymi między Kotorem a Tivatem, który dzieli 10 km, bardzo często mamy tak, że w Kotorze pada deszcz, w Tivacie świeci słońce. A wiesz, że mamy tam dokładnie 10 km i mamy tak naprawdę tylko półwysep Wrymac, który oddziela. Więc to pytanie jest bardziej złożone. Natomiast ogólnie mówiąc, że od listopada do kwietnia na wybrzeżu mogą pojawić się zarówno słoneczne dni, 20-25 stopni, w styczniu, w lutym, ludzie, którzy się opalają na plaży, które przecinają tak naprawdę takie sztormowe deszcze, bo się pojawiają takie burze zimą zdecydowanie mamy więcej deszczu w tym okresie. Z naszych obserwacji listopad i luty są takie bardziej deszczowe. No i oczywiście pojawia się śnieg, tylko co jest z tym śniegiem? Na wybrzeżu mamy zderzenie gór, 1600 metrów nad poziomem morza mamy Park Narodowy Lovstone, więc tutaj może być tak, że na plaży mamy słonecznie, natomiast w górach... Które widać z tarasu pokoju. Apartamentów, mamy na przykład ośnieżone szczyty. Więc dystans 30 km. Genialne połączenie. Tak, 30 minut, które pokonamy samochodem i mamy zupełnie inną porę roku. Natomiast środek Czarnogóry i północ, no to już mamy taką konkretną zimę, gdzie może być nawet po 5 metrów śniegu. Oczywiście idealne warunki dla narciarzy, na sporty zimowe, które może być dużym zaskoczeniem w Czarnogórze. Mamy dobrą infrastrukturę, która się rozbudowuje, czyli w tym kierunku też Czarnogóra się rozwija. Więc tutaj, jeżeli chodzi o tą zimę, to trzeba się przygotować tak naprawdę na ciepłe dni, na deszcz, na śnieg, w zależności od tego, gdzie będziemy, jak sobie zaplanujemy taki wyjazd. A coraz częściej się pojawia pytanie ze względu na to, że mamy loty przez cały rok. I ja to pytanie miałem właściwie zostawić na koniec, ale skoro rozmawiamy o zimie w Czarnogórze, to od razu pociągnę temat, co zimą robić w Czarnogórze, gdy u nas jest naprawdę słabo.
już słyszę, że można pojechać na narty, gdy u nas na przykład jest słaby śnieg, nie ma warunków, nie chcemy jechać w Alpy, bo byliśmy tam już na przykład 50 razy i już nam się nudzi, to można do Czarnogóry. Basa jest rozbudowana. Ta zima była troszkę słabsza i możemy powiedzieć, że ten sezon był taki nieudany, ale to jest taki ewenement na skalę ostatnich No, ale to 15 lat. W tym roku w całej Europie, Chyba z tego co widzieliśmy, nie było za dużo śniegu, żeby na nartach zjeżdżać. W Czarnogórze no raczej te zimy były dobre, aż do tego roku. Więc na przykład Natalia na nartach próbowała już jeździć, uczy się, natomiast ja nie jestem narciarzem, ale jest dostęp na przykład do skuterów śnieżnych. Durmitor? W Durmitorze, tak? Mamy 2 ośrodki narciarskie, takie silne, Żabliak w Durmitorze i mamy tam zdecydowanie wyżej położony resort narciarski. Natomiast my tu zachęcamy do tego, żeby wziąć pod lupę Kolaszin ze względu na to, że tam mamy 2 połączone tak naprawdę takie resorty, które łącznie dają nam 45 km tras zjazdowych i tamten projekt ogólnie rozbudowy całej infrastruktury jest bardzo rozbudowany. Już są przebite tunele i będą łączyć kolejne pasmo górskie, więc to nie jest zakończona inwestycja, a miasto warto wziąć pod uwagę ze względu na to, że została wybudowana autostrada, to jest nowość, to było po waszej pierwszej podróży w Czarnogórze, która nam skraca drogę i z Podgoricy do Kolaszina możemy pojechać w 40 minut, więc naprawdę mamy tutaj świetną zmianę w infrastrukturze. Więc mamy blisko z Podgoricy, czyli blisko też z lotniska, gdzie są przez całą zimę loty. Mamy rozbudowaną tą infrastrukturę, powiększa się infrastruktura noclegowa. Tak jak mówiłeś, to jest ciągle kierunek nieznany, więc to jest taka egzotyka. Znasz kogoś, kto był na nartach w Czarnogórze? Nie. No właśnie. Powiem szczerze nie, ale w ogóle... Jeszcze cenowo tutaj wspomnę, że no zdecydowanie niższe są ceny ski-pasów i całej infrastruktury niż w Europie. Więc to jest ważne. Myślę, że wiele osób by to przekonało, mnie na przykład to przekonuje. A jeszcze to, że można później wyskoczyć z Żabliaka czy Kolaszina do Budwy i wypicie kawy w grudniu lub styczniu pod palmami, no to jest genialna rzecz. A jeszcze powiem... Grzaniec pod palmami. Dobra, chciałem to zostawić dalej, ale powiedzmy sobie szczerze, grudzień jest okresem świąt. Święta katolickie, w Czarnogórze prawosławne i wypadają 2 święta, świętuje się tak na okrągło przez 2-3 tygodnie. Nawet dłużej. Jak to wygląda? Tak, no wszystko zależy jak w danym roku nam się święta łożą, tak? Jeżeli chodzi na przykład o Wielkanoc w tym roku, no to mamy bodajże te faktycznie 2 tygodnie różnicy, bo akurat prawosławna Wielkanoc... Miesiąc. Zawsze jest 2 tygodnie, a w tym roku wyszło miesiąc, więc tutaj troszeczkę odwrotnie. Tak, rok temu mieliśmy 2 tygodnie. Więc Wielkanoc na przykład mieliśmy naszą polską Wielkanoc katolicką, mieliśmy na początku kwietnia, a prawosławna wypada na początku maja. Zazwyczaj jest 2 tygodnie różnicy, tak jak w przypadku mamy stałych już świąt Bożego Narodzenia, gdzie mamy końcówka grudnia katolickie święta, a w połowie stycznia mamy prawosławne. Co powoduje, że świętujemy tak naprawdę od początku grudnia do drugiej połowy stycznia wszelkie jarmarki. Właśnie chciałem to zapytać, jak wyglądają takie święta w Czarnogórze? Co się dzieje? Po co warto pojechać? No na przykład tam, gdzie my mieszkamy, czyli u Budwie, zawsze przy Starym Mieście. Na Starówce mamy kilka takich bardzo przyjemnych domków, tak zwanych, no taki mini jarmark, tak powiedzmy, właśnie z grzanym winem, z koncertami na żywo bardzo często zimowymi, jakieś rękodzieła, więc to, co znamy z takich polskich, powiedzmy, szeroko już rozumianych jarmarków świątecznych, to u nas takiej mini wersji, ale też się dzieje i lokalni mieszkańcy bardzo chętnie w Budwie przychodzą sobie wieczorami spędzić czas. W mini wersji dlatego, że jeszcze nie rozwinęła się taka gastronomia. Tak jakby tam zaczynają od grzańca, raki grzanej. Nie ma jeszcze takiego wyboru jak w Polsce budek z jedzeniem, ale to też z roku na rok się zmienia. Natomiast ten okres jest bardzo przyjemny, bo mamy właśnie różne zajęcia dla dzieci, rozstawione jest boisko do kosza, ping-pong czy do piłki nożnej przy murach Starego Miasta i w każdym dużym mieście mamy takie punkty.
punkty. Pojawiają się również takie jarmarki, gdzie możemy kupić lokalne produkty. No i Czyli oczywiście czarnogórski przód na przykład, pyszne oczywiście, sery. pamiątki powiedzmy gastronomiczne, ale również też na przykład jakieś rękodzieło. I niesamowitym klimatem są oczywiście światełka i ja uwielbiam przystrojone palmy. I grzaniec wypity pod palmami to jest naprawdę inny level przyjemności. A zwłaszcza, że to jest taki kontrast, że tam na przykład kokardki czerwone są na palmach rozwieszane, lampeczki, więc to naprawdę jest bardzo fajne takie zderzenie. No i ten okres jest taki dłuższy. Właśnie od początku grudnia gdzieś tam do połowy stycznia i również w tym okresie warto wspomnieć, że mamy oczywiście imprezy sylwestrowe. Natomiast taką ciekawostką może być, że w Czarnogórze koncerty nie są tylko w noc sylwestrową, ale również 1 czy 2 stycznia. Więc wyobraźmy sobie, że w Polsce po Sylwestrze, gdzie każdy odpoczywa, idziemy na drugą imprezę i tam są wielkie gwiazdy zapraszane z całych Bałkanów. W każdym dużym mieście są koncerty około 3 dni. I tak naprawdę dużo wokół się dzieje, czyli różne koncerty, zabawy dla dzieci, więc naprawdę to jest taki okres. Genialnie to brzmi, powiem szczerze. No i też właśnie fajną rzeczą jest to, że to jest tylko w jednym mieście, tak? W Czarnogórze. Tylko na przykład na Wybrzeżu i Budwa, i Tiwat, i Kotor, Herceg Nowy mają swoich artystów, więc możesz nawet wybierać, tak? No bo wszędzie Którego masz... Czy miasta rywalizują wręcz między sobą? Tak, w zeszłym jest roku rywalizacja. królową Sylwestra i Nowego Roku była Budwa, w tym roku Kotor. Koncerty zrobili na tej małej przestrzeni w Kotorze, na Starym Mieście w Kotorze, więc zdecydowanie lepiej to wyszło logistycznie w Budwie, bo mamy więcej przestrzeni, a w Kotorze no klimat posłuchać sobie na przykład koncertu na tych wąskich uliczkach to też było niesamowite. I jeszcze tutaj wspomnę, że to jest okres, w którym ceny skaczą do góry, mamy wysoki sezon. Jest to czas, kiedy będziemy mieli wyższe ceny za noclegi, za wynajem czy różnych usług na miejscu, ze względu na to, że bardzo popularne jest to, że lokalni mieszkańcy wtedy przyjeżdżają na wybrzeże i też okoliczne kraje, czyli wszystkie sąsiedzkie narodowości w tym czasie przyjeżdżają do Czarnogóry. Również są organizowane np. z Bośni, Hercegowiny, z Serbii, z Albanii, z Kosowa przez biura podróży lokalne, wycieczki autokarami, gdzie na te koncerty właśnie można przyjechać. Więc to jest okres, kiedy mamy bardzo dużo ludzi, więc warto gdzieś tam to wcześniej sobie zaplanować, żeby wyrwać jakieś dobre okazje cenowe. Ale możemy się spodziewać sporych tłumów w tym czasie właśnie na W Wybrzeżu. Czarnogórze nowe atrakcje, tak? Nowe atrakcje. Co powstało? Tylko dochodzą nas słuchy tutaj do Polski. No, od zeszłego roku takim prawdziwym hitem wśród wszystkich turystów jest kolejka, tak zwany cable car, tak, którą taka kolejka gondolowa. No, panoramiczna. Jest to wjazd z okolic Kotoru, w stronę Parku Narodowego Lofcie, o którym już Natalia wspominała. Taki wjazd kolejką trwa 11 minut. No, widoki są przepiękne, no bo cały czas nad Zatoką Kotorską te gondole się wspinają. I na górze też powstają kolejne atrakcje, no, żeby gdzieś jakby ten pobyt już na tym wzgórzu urozmaicić. Także z tego co widzieliśmy, mają być tam i wypożyczenia rowerów, mają być tam jakieś kolejki, którymi się zjeżdża. Takie więc... kolejki troszeczkę jak takie roller coaster. Takie, które mamy samochodziki i jedziemy, takie troszeczkę ekstremalne i również ma być połączenie do bardzo ważnej atrakcji turystycznej, czyli do Mauzoleum Niegosza, gdzie nie ma żadnej komunikacji publicznej, więc jak już ktoś wjedzie tą kolejką na górę, na teren Parku Narodowego, to ma być zrobione połączenie. Czekamy na rozbudowę tego projektu, bo pojawiają się oczywiście dużo dodatkowych kawiarni, więc tam można na spacer, na trekkingi się wybrać, wypożyczyć rower, więc tam będzie rozbudowane, czyli nie tylko sam wjazd będzie atrakcyjny, ale również można zaplanować sobie dodatkowe jeszcze atrakcje. No i zdecydowanie to jest taki numer 1, jeżeli chodzi o nowe atrakcje w Czarnogórze. Czy ja dobrze kojarzę, że ta kolejka, ona biegnie obok tej serpentyny, czy... Tak. Właśnie chciałem powiedzieć, że wiele osób, które już były w Czarnogórze, mogą to kojarzyć właśnie ze względu na te serpentyny. To jest taka trasa P1 nad Kotorem, 25 zakrętów i właśnie dosłownie praktycznie nad tymi zakrętami, nad tymi serpentynami przemieszcza się ta kolejka, więc no, ktoś raz jechał autem tamtędy, miał emocje, a teraz może wrócić i jeszcze z innej perspektywy właśnie podziwiać widoki. Genialny już widok z tak tego naprawdę. Piękna panorama.
Tak, no widok jest obłędny. Czy jedzie się samochodem, czy autokarem, tymi zakrętami, czy tą kolejką teraz, no to za każdym razem widok jest, zapiera dech w piersiach. Kolejka gondolowa nad tą piękną serpentyną. Powiem Wam, że ja już sobie to wyobrażam, jak to może wyglądać, więc na pewno tam pojedziemy, musimy to zobaczyć. Natomiast co jeszcze dla osób, które nie były w Czarnogórze, a chciałyby coś zobaczyć? Wiele ogólnie elementów turystyki się rozwija, także powstają nowe projekty, między innymi są powiedzmy zadbane bardziej takie punkty widokowe, na przykład twierdze, gdzieś tam pojawiają się tablice informacyjne, pojawiają się na przykład oświetlenie lub na przykład są poprawiane szlaki trekkingowe. I tu na pewno zachęcamy do tego, żeby wybierać się na te szlaki trekkingowe właśnie w górach na wybrzeżu. Czyli całe te pasmo górskie nad Adriatykiem, które jest idealne do zwiedzania właśnie jesień, zima, wiosna, ze względu na to, że latem jest zbyt gorąco. Więc jak ktoś przyjeżdża poza sezonem, to warto tutaj się wybrać. Więc I nawet w śniegu one są, jeżeli śnieg spadnie, one są dostępne? Śnieg, który spadnie, to bardzo często jest śnieg, który się rozpuszcza. Taki, który może być więcej, to będzie wokół na przykład mauzoleum. Tam od takiej zacienionej strony on troszeczkę dłużej może być. Natomiast jeżeli mówimy o tych szlakach takich nad Adriatykiem, no to one są dostępne i na przykład pojawiają się szlaki takie, gdzie są na nowo gdzieś tam przygotowane, gdzieś tam takie punkty widokowe, zatoczki porobione, na przykład nad Budwą, więc całe te pasmo tutaj nad Budwą i ogólnie to tak naprawdę od Herceg-Nowi, od pasma górskiego Orient, tak naprawdę wybrzeżem około 12 dni się idzie aż do Baru. Czyli tak jakby my mówimy o Czarnogórze bardzo często, jak ktoś myśli o trekkingu, to myśli od razu Durmitor, Góry Przeklęte, czyli te wysokie góry. Natomiast bardzo atrakcyjne są te pasma górskie tutaj nad wybrzeżem, gdzie na przykład możemy sobie wchodzić powiedzmy w okolicach Baru na górę Rumija, gdzie z jednej strony mamy jezioro szkoderskie, a z drugiej strony na przykład mamy Adriatyk. I to są takie szlaki dostępne nawet na taką jednodniową wycieczkę. To jak rozmawiamy tak o takich aktywnościach jak trekking, to ja mam wrażenie, że Czarnogóra jest chyba idealnym miejscem do różnego rodzaju wyjazdów dla osób, które nudzą się siedząc na plaży, a szukają aktywności. To przecież w Czarnogórze można pływać, można robić kanioning. Sami odkryliśmy wiaferaty, jest rafting, tego jest strasznie dużo, słuchajcie. I to chyba dopiero też w niektórych miejscach raczkuje. Raczkuje i to, jak wspominaliśmy o tym, że Czarnogóra jest krajem, do którego się wraca i bardzo często widzimy takie tematyczne wyjazdy, czyli jak ktoś wraca i na przykład już pierwszy urlop to zawsze jest na wybrzeżu i latem. To jest rozpoznanie właściwie. Ale jak ktoś już przyjedzie, zobaczy jakie są możliwości i widzi, że fizycznie w ciągu tygodnia nie jesteśmy w stanie poznać i wybrzeża, i na przykład gór, a nawet jak przejedziemy się, zrobimy taką objazdówkę, to nie mamy czasu, żeby na przykład pochodzić po tych górach lub zrobić właśnie coś takiego aktywnego. Więc pojawiają się takie tematyczne wyjazdy, gdzie mamy właśnie sportowe, bo można zarówno i na kanioning wybrać się, mamy rafting, ale również mamy kajaki, supy, różne takie rzeki, na których pojawiają się również sportowe takie eventy. Mamy inicjatywy takie lokalne, na przykład teraz w marcu odbywał się maraton w górach, gdzie był jeszcze śnieg, więc to były do wyboru albo narty, biegówki, albo na przykład rakiety śnieżne. Wokół Budwy, wokół Zatoki Kotorskiej, przełom marca i kwietnia jest Boka Trail, gdzie mamy kilkudniowy taki maraton po górach, więc Czarnogóra się rozwija w tym kierunku sportowym. No, bo to są idealne warunki i również pojawiają się takie tematyczne wyjazdy, jak na przykład odkrywanie Czarnogóry konno w górach, gdzie na przykład jesteśmy 7 dni na koniach i na przykład nocujemy w innym miejscu. Ale więc pomysł genialny. Wiaferaty, czyli mamy takie bardziej ekstremalne, sportowe odkrywanie gór, czyli wspinaczki. My odkryliśmy to przez przypadek w Kotorze. Jak wchodziliśmy drabiną kotorską, jak wchodziliśmy tą boczną, starą trasą do twierdzy. To było 3 lata temu, więc my już znamy właścicieli, bo te wiaferaty zostały zrobione z inicjatywy prywatnej, więc wiemy, które biuro się tym zajmuje. Bardzo to promujemy, bo do wyboru mamy wiaferatę nad Kotorem
i Via Ferrata w Durmitorze. My przeszliśmy jedną i drugą i jest to bardzo fajnie przygotowane, profesjonalnie, mamy instruktorów, mamy sprzęt i to jest coś innego. Będąc na Wybrzeżu, jakbyśmy chcieli coś sportowego zrobić, no to mamy przy Kotorze tę Via Ferratę, która jest dostępna bardzo blisko, bo na przykład do Durmitoru, no to już jednak trzeba jechać około 4 godzin, żeby na przykład zrobić tą Via Ferratę. No również wspinaczki, trekkingi, więc tego bardzo dużo jest. No i zdecydowanie więcej, bo my ciągle odkrywamy. No właśnie, jakieś rejsy ostatnio mówiłeś się pojawiły nowe na jeziorku, które my mijaliśmy też jeżdżąc sami. Tak. Jak byliśmy wtedy to jest to jezioro Piwsko. Przepiękne, powiem, jezioro. Tak, w miejscowości Plużiny. Wszystkie osoby, które na przykład już były albo planują podróż, jest to praktycznie fragment, powiedzmy początek albo koniec tej trasy przez Durmitor, trasy P14. I w samym Plużinie byliśmy kilkukrotnie w tym roku. Fantastyczny region. Tak, jeszcze mało turystów, a rejsy, które tam są, no, jest ich niewiele póki co, ale też robią ogromne wrażenie. Trochę inne jezioro Piwsko niż jezioro Szkoderskie, ale również bardzo widokowe. No to ja może zachęcę, słuchajcie, bardzo... jeżeli ktoś lubi taki genialny kolor wody, to jezioro Piwsko to jest taki kolor, który wyrywa z butów. Tam musi być, tak podejrzewam, podłoże wapienne. Ten kolor wody jest taki zielonkawo-turkusowy, bajeczny, naprawdę bajeczny, jeszcze szczególnie jak są słoneczne dni, to wygląda naprawdę cudownie. A z jeziora Piwsko już jest i z Plużina bardzo blisko na rafting, tak, nad rzeką Tarą, bo tam mamy jeszcze powiedzmy niecałą godzinę w stronę granicy z Bośnią i Hercegowiną i w Szczepan-Poliu są już bazy, które właśnie ten rafting organizują, więc tak naprawdę, żeby spędzić aktywnie pobyt w górach Czarnogóry i zaliczyć rafting i tyrolki, które są, bo też o tym zapomnieliśmy, czyli tak zwany zipline. Też już jest więcej. Nad Jeziorem Piwskim. Do tego jeszcze dodamy jakieś może kłady gdzieś tam wysoko w górach, no to tak z 7, 10 do 12 dni aktywności to mamy tylko w tej części na północy kraju, w tych wysokich górach. Nie da się za jednym razem. Nie Za da się. 2, 3 nawet się nie da Czarnogóry zrobić. I tu jeszcze wspomnę I to jest, o wiesz jednej... co, ja przepraszam, ja powiem tylko jeszcze, bo ludzie może nie są świadomi, to powiem wam tak. Czarnogóra to jest kraj wielkości województwa lubuskiego, o ile dobrze pamiętam. To jest maleńki kraj i w tak małym kraju jest tyle atrakcji, że ja naprawdę powiem, cały czas jestem oszołomiony. My również i my odkrywamy nowe miejsca, między innymi właśnie ten region Plużina, ale w tym roku na przykład byliśmy pierwszy raz wokół jeziora Bukomirsko? Tak, Bukomirsko. Zakochaliśmy się w tym regionie. Tam turyści nie docierają. Nawet jak sprawdzamy na Instagramie, bo często widzimy, że są takie już miejsca, gdzie zdecydowanie więcej osób jest, no to z tego regionu nie znaleźliśmy miejsc, nie znaleźliśmy żadnych materiałów w internecie. Nawet nie ma żadnej bazy noclegowej, takie, żeby wynająć domek na nocleg. My spaliśmy po prostu u gospodarza, bo przyjechaliśmy wieczorem, mówimy jeju, my nie mamy jedzenia, nie mamy picia, nie mamy gdzie przespać się i po prostu udostępnił nam swój domek, ale powiedział, że buduje 3 takie małe domki, więc jest szansa, że może w tym roku taka alternatywa, bo jak tam już się pojedzie w ten region Mokra, te wszystkie tereny, coś niesamowitego. Taka bardzo nieodkryta Czarnogóra, do której zachęcamy właśnie jako osoby, które już były pierwszy raz i widziały te wszystkie topowe atrakcje, to żeby odkrywać takie ukryte miejsca, gdzie mamy rzeki, mamy jeziora, w rzekach spada poziom wody na przykład latem, więc one są bardzo dostępne takie do pływania, robią się takie plażyczki, a gdzieś tam pojawiają się małe bary. No i oczywiście jeziora, między innymi do jeziora Kapetanowo została droga asfaltowa wylana. Przemilczymy, czy warto, czy nie, czy to była dobra decyzja, czy nie. Natomiast to powoduje, że to jezioro już jest dostępne w otoczeniu gór, przepięknie położone. Więc na pewno warto to odkrywać miejsca. Natomiast tutaj pojawia się ten element, co Ty powiedziałeś, Jarku, że można wracać, bo się odkrywa nowe miejsca, ale jak wracamy w innej porze roku, to my musimy wiedzieć, który region jest dostępny. Właśnie to ja może powiem tak przewrotnie, bo czasem obserwuję dyskusje w internecie osób narzekających na zatłoczone drogi w sezonie w Czarnogórze, szczególnie w sierpniu. Powiedzmy sobie, dlaczego do Czarnogóry w sierpniu nie powinno się jechać? To nie tylko Czarnogóra.
W sierpniu. Sierpień jest wysokim sezonem, praktycznie nie mogę powiedzieć w całej Europie, ale basen Morza Śródziemnego to na pewno jest taki szczyt sezonu. I tutaj jest kilka czynników, o których za każdym razem, jak rozmawiamy z turystami, to wszyscy, nie pomyśleliśmy, faktycznie może tak być. To po pierwsze, jest to szczyt sezonu, bo mamy gwarancję pogody. Jest gorąco, wręcz my rzeklibyśmy, że jest za gorąco, bo nie możemy wielu rzeczy w takich temperaturach zrobić, ale mamy nagrzane morze, mamy pewną pogodę. Jak będą jakieś przelotne burze, no to właśnie takie półdniowe na przykład, ale mamy tą gwarancję pogody. Natomiast sierpień jest takim miesiącem, gdzie mamy kumulację rodzin z dziećmi, ze względu na to, że najczęściej właśnie w sierpniu są zamknięte przedszkola, żłobki. To ja może też powiem, bo może nie wszyscy są świadomi, że właściwie w całym basenie Morza Śródziemnego jest pewien zwyczaj, który funkcjonuje kilkadziesiąt lat, nie wiem czy nie dłużej. Hiszpania, Francja, Włochy w sierpniu się zamykają i wyjeżdżają na urlopy. Zatłoczone autostrady, zatłoczone kurorty i tak jest wszędzie. I właściwie Czarnogóra jest w tym trendzie, nie jest wyjątkiem. Dlaczego Więc jest ten sierpień, wiele branży ma taki powiedzmy przymusowy urlop. Dlaczego? Ze względu na to, że to jest okres, kiedy mamy najwyższe temperatury. Na przykład w takich miastach, gdzie nie mamy dostępu do morza, do rzek, no bardzo ciężko jest w ogóle wytrwać w takich temperaturach. W Hiszpanii na przykład praktycznie na sierpień, na cały miesiąc, na 3 tygodnie potrafią się zamykać restauracje, bary. We Włoszech również tak jest. I to jest czas, kiedy wiele branż po prostu w tym czasie bierze urlop. Więc mamy ten wzmożony ruch. to można powiedzieć tak wprost, jeżeli ktoś ma opcję innego wyboru, to po prostu nie planować wówczas urlopu, kiedy wszyscy planują, bo na przykład jeżeli ktoś ma małe dzieci, wiadomo, że te dzieci to jest przedszkole, szkoła, nie ma innego wyboru. Oczywiście, ale jeżeli ktoś ma te dzieci poza wiekiem szkolnym, to powinien szukać czy lipiec, czy wrzesień, czy październik, takie pozostałe miesiące, kiedy jest luźniej, ceny są niższe. I nie ma korków na drogach i ogólnie jest Oczywiście, lepiej. masz rację, Jarku, i to trzeba podkreślić, że rodziny z dziećmi w sierpniu nie mają wyboru, natomiast pary, ktoś, kto ma dzieci odchowane, no ma wybór, więc jeżeli ktoś się decyduje, na przykład bardzo często mamy sytuację, Emeryci że też emeryci na przykład, chociaż za gorąco jest, więc coraz mniej osób wybiera. Ale mamy taką sytuację klasyczną, że młode pary bez dzieci przyjeżdżają w sierpniu i narzekają, że jest głośno, tłoczno. Kiedy te rodziny z dziećmi mają podróżować, jak nie w sierpniu? Zostawmy ten sierpień dla tych, którzy nie mają wyboru. Na przykład cały sektor szkolnictwa. Bardzo często nauczyciele mówią, że nie mogą na przykład w lipcu wziąć urlopu, bo są różne egzaminy, przygotowania, tam poprawki, takie rzeczy. Więc oni też muszą ten sierpień wybierać. Natomiast jeżeli ktoś już musi wybrać ten sierpień, bo nie ma wyboru, to mamy kilka takich podpowiedzi, jak przetrwać w tej Czarnogórze. I tutaj na pewno rzucimy pomysł z tymi górami, gdzie są niższe temperatury, jest taniej, nie ma tłoku, dalej te tereny są mniej turystyczne. Bardzo często w ogóle nie spotykamy turystów na tych szlakach. A jest woda, bo są jeziora i rzeki. Są woda, jeziora, rzeki i dodatkowo można to połączyć, na przykład jest taki region w Zatoce Kotorskiej od strony Risan, Perastu, gdzie jest spokojniej, bo ogólnie w Zatoce Kotorskiej nie ma plaż, więc cała kumulacja na wybrzeżu tak naprawdę jest, nie do końca w Zatoce, jeżeli chodzi o tłumy na plażach. Natomiast z tamtej strony mamy super drogę w kierunku Niksić, właśnie Pluzinę, czyli możemy stamtąd bez problemu wyskoczyć w góry. Więc to jest taki region, gdzie ewentualnie tam znajdziemy spokój. Jeżeli już przebrniemy i dojedziemy na miejsce, no bo ruch jest bardzo obciążony na drogach, czyli wszelkie takie momenty, jak mamy prom, wjazd do Kotoru, sierpień i my podkreślamy, nie polecamy ogólnie sierpnia i tutaj damy przykład, jak są obciążone drogi. Z Ulcin do Kotoru w sierpniu rekordziści, nasi turyści potrafili jechać 5-7 godzin w jedną stronę. Tak, no a taka trasa powinna zajmować nam, no powiedzmy gdzieś maksymalnie tych, no 2,5 godziny to jest taki standard, no ale nie dość, że korki mamy na wybrzeżu, tak, no to jeszcze jest prom, no i też są przejścia graniczne, tak, które no w spory sposób, szczególnie w sierpniu, no są trudne do przejechania właśnie z uwagi nie dość na tłumy, na temperatury, no to jeszcze na to, że Czarnogóra, mimo że się sporo w ciągu tych 3 lat zmieniło, no to w strefie Schengen, a nie w Unii póki co nie jest, no więc zawsze te kontrole na granicach są
dosyć szczegółowe. I tu również podpowiemy, że jeżeli ktoś wybiera się w tym sierpniu, bo nie ma wyboru, to żeby przygotował się na taką trasę, między innymi jeżeli chodzi o zapas wody, jedzenia i odpowiednio przygotował sobie ten termin przekraczania tych granic, czyli nie polecamy weekendy. Bo na granicach są korki. Bo są na granicach korki, a zwłaszcza rodziny z dziećmi jak jadą, to mogą być naprawdę takie ciężkie momenty, więc nie polecamy właśnie w weekendy. Wcześniej rano można wyjechać, nawet nie powiem w nocy, ale nad ranem na przykład ten mniejszy będzie ruch i niższe temperatury, więc też nam po prostu będzie łatwiej przejechać. A ja szybko przypomnę z naszej poprzedniej rozmowy, jeżeli ktoś pierwszy raz wybiera się do Czarnogóry, żeby pamiętać, że Czarnogóra jest poza Unią Europejską, poza strefą Schengen, ale możemy się rozliczać w euro, możemy wjechać na dowód. Nie mamy roamingu, więc trzeba roaming wyłączyć, bo można zapłacić kolosalne rachunki. Ale można kupić kartę turystyczną już za 10 euro z super internetem, więc to nie jest duży koszt. No i wszędzie mamy dostępny internet, w restauracjach, na Wi-Fi, w barach, więc nie ma z tym problemu, a ten pakiet polecamy. I to, co się zmieniło między naszym wyjazdem a chwilą obecną, to to, że nie ma już obowiązku posiadania zielonej karty, tak? Tak, no to jest dobra rzecz, że to w końcu zostało zniesione. Także wyjeżdżając z Polski, jedziemy swoim samochodem. Na swoim ubezpieczeniu. Tak, więc do tej pory było tak, że też nie każdy policjant na przejściu chciał tą zieloną kartę od nas, ale oficjalnie tak było. No i czasami z tego faktycznie gdzieś tam policjanci bez tego do kraju nie wpuszczali. Natomiast teraz to zostało zniesione, więc nam wystarczy zwykłe ubezpieczenie z Polski, prawo jazdy, bo też o to są pytania. Polskie prawo jazdy jest jakby respektowane w Czarnogórze, nie ma z tym żadnego problemu. No i też są często pytania o to, czy jak ma się nie swój samochód, na przykład pożyczony, czy z wypożyczalni z Polski, czy może firmowy, no to czy do Czarnogóry można wjechać, na jakich zasadach, tak? No więc tutaj zawsze mówimy, że taka zgoda, już nawet notarialna, Właściciela powinna być. Tak, jest bardzo mile widziana, żeby być po prostu zabezpieczonym w 100%. I ja jeszcze przypomnę, że przekraczając granicę, jeden rodzic, który wyjeżdża z dzieckiem, albo dziadkowie, rodzeństwo już pełnoletnie, ktoś, kto wyjeżdża z dzieckiem i nawet tutaj właśnie, tak jak podkreślam, jeden rodzic musi mieć zgodę notarialnie potwierdzoną od drugiego rodzica, zgodę na wyjazd za granicę. I to jest dokument, który może być sprawdzany nie tylko w Czarnogórze, ale również w Albanii, w Serbii, w Bośni czy w Kosowie, czyli tak jakby poza Unią Europejską. No i to oczywiście jest utrudnieniem, bo dużo osób mówi, przecież jestem matką, jestem ojcem, ale my zawsze podkreślamy i mówimy, że to jest dla bezpieczeństwa. Ale w różnych rodzinach różne historie się zdarzają. Żeby nie porwać. Dokładnie. I tutaj jest takie ryzyko, że możemy nie przygotować tych dokumentów, i znamy sytuację, mamy regularnie sytuację, że ktoś do nas pisze maila, dzwoni, że prosi o anulowanie wszystkich usług, naszych wycieczek, wynajmu samochodu, bo nie został wpuszczony do Czarnogóry, bo dzieci nie miały dowodu odpowiedniego, paszportu, w ogóle dokumentu tożsamości. Ale myślę, że Czarnogóra nie jest wyjątkiem. Tak. My mieliśmy taki problem zgody. kiedyś w RPA. Nie poleciał z nami Igor, bo nie mieliśmy aktu urodzenia przetłumaczanego przez tłumacza przysięgłego na język angielski i potwierdzonego notarialnie. Więc to w wielu krajach myślę, że tego typu sytuacje są. Wrócę do tej zielonej karty. Zielona karta została zniesiona, żeby wjechać do Czarnogóry, natomiast trzeba mieć zieloną kartę, żeby samochodem z wypożyczalni wyjechać z Czarnogóry, co jest bardzo na przykład popularne. Do Albanii. Na przykład do Albanii. Bardzo popularne są road tripy, czyli jak jesteśmy, bo to jest mały kraj, małe odległości, więc bardzo dużo turystów łączy to i na przykład zwiedza kilka krajów dookoła. W Czarnogórze te wypożyczalnie mają zielone karty, natomiast nie wszędzie one są w cenie. Są wypożyczalnie, gdzie będą dodatkowo płatne. W naszej polecanej wypożyczalni one są już w cenie, ale o takim dokumencie trzeba pamiętać, bo bez tego nie wyjedziemy autem wypożyczonym. Tak, no zostaniemy zatrzymani na granicy. Tak, no też widzimy, że coraz więcej pytań jest a propos wyjazd właśnie autem wypożyczonym z Czarnogóry już, tak, z jakiejś tam podczas wakacji i na przykład nie tylko do Chorwacji, czy tam powiedzmy do Bośni, tak, czy do Albanii, ale też Kosowo staje się coraz bardziej popularne. No i trzeba pamiętać, że już na teren Kosowa wjeżdżając, jakby no nie działa nam żadne ubezpieczenie, nawet to takie czarnogórskie, ta zielona karta, tylko już na terenie Kosowa na granicy kupuje się tam specjalne ubezpieczenie i to jest obowiązkowe dla każdego. Więc no, warto się zapoznać z tymi wszystkimi szczegółami co do podróżowania autem, no bo tych rzeczy takich, o których trzeba pamiętać, no a propos Kosowa, tak jest na przykład sporo całkiem.
Ja przypomnę, że zielona karta bardzo często jest bezpłatnie. Można od swojego ubezpieczyciela taką kartę zrobić, więc jeżeli ktoś planuje road trip, to w niektórych krajach ta zielona karta nadal jest wymagana, więc jeżeli to jest bezpłatnie, to warto po prostu taki dokument wyrobić sobie. A ja jeszcze zapytam o inne rzeczy, bo przerwaliśmy rozmowę o atrakcjach, a chciałem tutaj zapytać o to, bo mi się na przykład też Czarnogóra kojarzy z jachtingiem, z takimi powiedzmy trochę bardziej luksusowymi atrakcjami, piękne porty, które powstają w Zatoce Kotorskiej. Co jeszcze ciekawego dla takich turystów, którzy szukają innej formy spędzenia czasu? Czy coś się pojawiło w międzyczasie w ostatnich latach? Myślę, że jak wy byliście, to wtedy tak, już Porto Montenegro, ta Widzieliśmy. maryna jachtowa była gotowa w Tivacie. Cały czas się mocno rozbudowywuje port o nazwie Porto Novi. To jest koło Herceg Novi, zaraz przy wpłynięciu do Zatoki Kotorskiej. Do tego trzeci port, który też jest cały czas w budowie. Lusztica Bay. Tak, port Lusztica Bay. Jest to już port jakby na otwarte morze od strony Zatoki Kotorskiej. W ogóle port, gdzie jeszcze nie byliśmy, ale są już miejsca do gry w golfa, więc tam będziemy za jakiś czas. Pole golfowe tak, w Czarnogórze. Na pole golfowe pojedziemy, więc zobaczymy. ładnie. Nie gramy w golfa, ale pojedziemy zobaczyć, jak to wygląda. No i też kolejny port, który też już jest w trakcie budowy, już bardziej przy granicy z Albanią, w miejscowości Ulcin. Port o nazwie Milena, z tego co dobrze pamiętam. I to też taki już będzie czwarty bardzo ekskluzywny port, jaki na terenie Czarnogóry powstaje. A kolejny projekt jest w Bigowa. Tak, Też ma jeszcze Bigowa Bay. Więc luksusowa turystyka się rozwija. Natomiast ja tylko podkreślę, że te porty, które często odstraszają turystów, bo od razu mówię jachty, wszystko takie luksusowe, cała infrastruktura obok jest bardzo fajnie zrobiona. Mamy ścieżki rowerowe, mamy parkingi, naprawdę to jest bardzo fajny Właśnie sposób. chciałem powiedzieć, że to niby odstrasza, ale tak naprawdę ja pamiętam, że tam są normalne ceny. Właśnie. To nie jest tak, wszystkim się wydaje, że o piękne jachty to tam musi być na przykład cena razy 2 razy 3. Absolutnie nie. Ale tam są fajne knajpy i są normalne ceny. Bardzo przyzwoicie. Ale ja chciałem jeszcze o innej rzeczy powiedzieć, bo to zaczęliśmy na początku, o rozwoju bazy noclegowej. I tego się strasznie, pamiętam jak my byliśmy, budowało, a domyślam się, że jak zjechali ludzie ze wschodu, to tego jest jeszcze więcej. Jak to funkcjonuje? Jak wygląda przy takiej liczbie noclegów też zamawianie, rezerwacji, czy nie ma gdzieś przy okazji jakiś wtop? z tego co pamiętam, to już w 2019 roku, tak, to w tym sezonie letnim wszystkie miejsca w Czarnogórze noclegowe były zajęte, więc nawet nie było opcji, żeby sobie na przykład przyjechać, nie wiem, z marszu, tak? Przyjeżdżamy w sierpniu, we wrześniu i sobie szukamy noclegu, więc jakby to już wtedy było niemożliwe. A teraz po tych kilku latach, kiedy nam doszli i właśnie tutaj goście z Ukrainy, do tego kolejne biura podróży wchodzą, no też w Polsce Czarnogóra staje się coraz bardziej popularna, no więc tych inwestycji na całym wybrzeżu, od Zatoki Kotorskiej przez Budwę, właśnie aż do Ulci, no to jest całe mnóstwo w tej chwili. I baza się taka robi różnorodna. Powstają glampingi, domki w górach, dużo takich skandynawskich domków, więc naprawdę różnorodna ta baza się tutaj pojawia. No i niestety, jeżeli widzimy budynki w trakcie budowy, no to w tym momencie to są takie straszydła, bardzo często rozpoczęte. No jednak potrzebujemy czasu, żeby te budynki zostały wykończone. I to już warto wziąć pod uwagę, ale nie stresować się tym, bo ze względu na przepisy w Czarnogórze od czerwca do końca września jest zakaz robót takich poważnych, więc to nie będziemy mieli Czyli jak problemu. ktoś przyjeżdża w sezonie, to nie będzie narażony na hałasy jakieś. Ale zostały wstrzymane te budowy, więc tak jakby mogą wykończeniówkę robić w środku, natomiast widzimy takie właśnie gdzieś tam rozkopane tereny i niestety w tym momencie Budwa jest taka, że pojawia się dużo takich inwestycji bardzo dużych, poważnych i no one będą wstrzymane tak, w sezonie, ale również pojawiają się takie na nowo inwestycje gdzieś tam z czasów Jugosławii, gdzieś nieudane prywatyzacje, między innymi w Risan, taki duży hotel Teuta też będzie tak jakby na nowo przywrócony do życia, więc ta baza się powiększa. I ona jest potrzebna ze względu na to, że Czarnogóra, to co już Jędrzej wspomniał, ma problem, że jest zainteresowanie większe
Niż nie możliwości. Ma, tak, po prostu fizycznie nie ma łóżek. W sezonie... Czy nie ma przy okazji też jakichś wtop takich, że ktoś zamawia gdzieś tam, powiedzmy, bo wy używacie Bookinga, u was jest pewna sprawa, jest rezerwacja, jest opłata i temat jest z głowy, tak? Na naszym blogu mamy bardzo dużo artykułów, które mamy podzielone na miejscowości, ze względu na kategorie, czy to hotel, czy apartamenty, czy tanie noclegi i my polecamy Booking. Ja tu wyjaśnię dlaczego. Po pierwsze, Czarnogóra jest poza Unią Europejską, więc mamy problem z przelewami. Znaczy problem, po prostu te przelewy są drogie. Więc tu już się pojawia problem z tym przepływem pieniędzy, żeby na przykład wypłacić zaliczkę. Do jakiegoś tam właściciela czarnogórskiego, tak, który tak. wynajmuje. I pojawia się właśnie ten problem, że oczywiście rozkwitają wszelkiego rodzaju grupy na Facebooku i to nie tylko w Czarnogórze, bo wielokrotnie czytamy na przykład, że w Chorwacji czy w innych krajach też również tacy mieszkańcy lokalni, którzy zajmują się turystyką, alarmują, że jest bardzo dużo takich fałszywych kont, czy nie chcę powiedzieć oszustów, ale po prostu naciągaczy. I można się naciąć. Jak to wygląda? No jeżeli mamy wysoki sezon i zarezerwujemy coś w podejrzanej niskiej cenie, no to może być taka sytuacja, jak przyjedziemy, to nasz apartament, który sobie zarezerwowaliśmy, został wynajęty po prostu komuś, kto przyszedł z ulicy i zapłacił więcej. Nie mamy pewności, że ten apartament na nas czeka, bo dlaczego Booking jest taki fajny? W Bookingu mamy regulamin, mamy zweryfikowane, że te apartamenty fizycznie istnieją, bo na Facebooku pojawiają się takie konta, gdzie po prostu ktoś fikcyjnie udaje, że ma apartament. To ja może powiem jeszcze taką sytuację, którą sam przeżyłem w Cannes. Pojechałem na festiwal. Okazało się, że zarezerwowałem hotel, w którym przeproszono, ale wynajęto ten sam pokój 2 różnym osobom, między innymi mi. I Booking w tym momencie ma obowiązek, to warto, żebyście też wiedzieli, Booking ma obowiązek znalezienia Wam w podobnej cenie i podobnym standardzie innego pokoju. Więc to jest genialna rzecz w ogóle dla osób korzystających z Bookinga. Zabezpieczenie, że mamy jakiś regulamin, mamy sposób płatności, który Booking ma też taki przyjazny, więc jeżeli coś się stanie, my wielokrotnie korzystamy z Bookingu i mieliśmy sytuację, gdzie dostaliśmy podejrzany link na przykład w korespondencji z hotelem. I ja za każdym razem dzwonię do supportu Bookingu i oni pomagają, wyjaśniają sytuację, więc mamy taką kontrolę. Natomiast jeżeli znajdziemy apartament od kogoś na Facebooku, nie mamy żadnego regulaminu, żadnego kontraktu, żadnej umowy, nie mamy żadnego potwierdzenia, bo bardzo często to się odbywa na przykład w korespondencji na Facebooku, po prostu... Jest tylko słowo z obcą osobą. Tak, tak. I tu trzeba uważać, bo jednak to nie tylko Czarnogóra, ale cały sektor turystyki. Wiemy, że na przykład na platformach Booking czy Airbnb możemy mieć trochę wyższą cenę i to jest ten argument, bo tam jest taniej. No nie zawsze taniej znaczy lepiej. Ale mamy gwarancję, tak? No i też wiadomo, że kogoś nie znamy, no to przesłanie mu, nie wiem, kilku tysięcy euro na konto, które nie wiadomo, czy jest prawdziwe, no to jest to spore ryzyko. Skoro się w Cannes mogło zdarzyć, to może się zdarzyć i w Czarnogórze. W wysokim sezonie wszędzie. Wszędzie overbookingi. Na samoloty się zdarzają overbookingi. I wiele usług w sezonie. My mamy klasycznie co roku ten sam problem, że nasze wycieczki, czy na przykład samochody potrafią z 2-tygodniowym czy z 3-tygodniowym wyprzedzeniem są zarezerwowane na 2 tygodnie do przodu. I nie ma możliwości, żeby ktoś na przykład spontanicznie sobie przyjechał. Mamy coraz częściej sytuację, że ktoś planuje przyjechać do Czarnogóry i po prostu napisze w sierpniu: nie znalazłem zakwaterowania, no jednak nie przylecimy. Więc tutaj warto to zaplanować wcześniej i mieć pewność, że jednak będziemy mieli gdzie przenocować. Rozmawialiśmy o tym, że Czarnogóra się bardzo zmieniła też dlatego, że to już nie jest tylko jeden sezon od wiosny do jesieni, ale że właściwie do Czarnogóry można teraz przelatywać cały rok. Właśnie przylatywać. Dlaczego to się zmieniło? Czy tylko właśnie ci przyjezdni ze wschodu? Jakie są powody tego? Znaczy tak, no, ten powód też jest jak najbardziej prawidłowy. No, w ciągu tych ostatnich 3 lat z uwagi na popularność Czarnogóry i na to, że te loty się naprawdę w sezonie dobrze sprzedawały, no to na przykład Ryanair taką podjął decyzję, że loty będą całoroczne. No, dlatego też my tu jesteśmy, bo właśnie sobie musimy przylecieć. Mamy Kraków, mamy Gdańsk przez cały rok, to chyba na 2 razy w tygodniu. Z tego co dobrze pamiętam. One są tak połączone, że można lot cały czas lata, tak? Tak, mamy jeszcze linie lotnicze LOT. Z Warszawy? Też przez cały rok.
więc tych połączeń jest naprawdę dużo. Więc jeżeli ktoś nie chce latem, bo za gorąco, A Wizz Air, wiadomo, przepraszam? tak dalej. Wizz Air mamy zawsze w takim... Najkrótszy sezon Wizz Air. Tak. Od Od czerwca do października. Tak, to jest taki najkrótszy strzał dla Wizz Aira. Więc z jednej strony popularność, z drugiej strony to, no, że w końcu te wszystkie miasta żyją nam przez cały rok, tak, no bo to się zmieniło, o czym ustaliliśmy. No i do I tego ceny. ceny, tak, no bo o ile latem trzeba za apartament zapłacić pewnie kilka razy więcej niż właśnie w tym okresie zimowym. I loty też są tańsze zimą, bo można już nawet za 10-15 euro znaleźć bilety zimą i bardzo popularne są city breaki w Czarnogórze, które podkreślimy city break. 10-15 euro za lot i można wylądować mając szczęście w 25 stopniach w Budwie na przykład. Tak, to jest, myślę, że A lot warto półtorej się godziny, zdecydować. lot z Gdańska 2 godziny, więc mamy 2 godziny, super zmiana klimatu i city break, polecamy to właśnie nie taki klasyczny city break jak stolice w Europie, tylko tutaj musi być objazdówka, więc żeby generalnie zobaczyć Kotor, Budwę, więc tutaj jak najbardziej to widzimy, że to rekordy są teraz popularności zima i wiosna właśnie na takie city breaki. O czym trzeba pamiętać właśnie lecąc zimą do Czarnogóry, bo możemy mieć szczęście i trafimy dobrą pogodę, ale jeżeli pojedziemy w te obszary górskie, no to chyba jest trochę inaczej, jest zimno po prostu. Tutaj, jak wspominaliśmy, te 3 strefy klimatyczne, które są na takim małym obszarze, są bardzo dużym zaskoczeniem. I tak jak odkrywamy latem Czarnogórę i możemy pojechać z taką letnią garderobą, tak dużym zaskoczeniem może być to, że nawet właśnie w takich miesiącach jak sierpień, w górach na północy Durmitoru, my byliśmy w sierpniu, my w nocy zmarzliśmy. Więc zawsze trzeba wiedzieć, gdzie będziemy planować, czy potrzebujemy jakąś bluzę, polar, kurtkę, nawet latem. Natomiast zimą, wiosną, jesienią, no to mamy po prostu wszystkie Absolutny pory obowiązek, roku. trzeba mieć wszystko. Wszystko trzeba mieć ze sobą, a zdecydowanie jeżeli wybieramy się na przykład w ten teren centralny czy północny kraju, no to tam musimy mieć całą garderobę zimową i na wybrzeżu również, bo jednego dnia może być ciepło i siedzimy, pijemy kawę na krótki rękaw, a za kilka godzin w cieniu, na przykład jak już słońce zajdzie, no to trzeba bluzę, czapkę czy szalik, więc tutaj no niestety bagaż trzeba wziąć większy ze sobą. albo po prostu dobrze zaplanować, no bo z Polski wylatując w grudniu, w styczniu, no To wiadomo, że jesteśmy ciepło ubrani, ciepło, tak? Więc to Czyli tylko na siebie. lekkie rzeczy do Tak. plecaka. Więc jakieś tam krótkie Na, spodenki. na cebulkę, kilka warstw, żeby właśnie gdzieś tam... Myślę, że spokojnie z bagażem podręcznym, właśnie gdzieś tam Ryanerem, to damy radę te 4 dni tak się spakować, że mamy wszystko przy sobie. I o czym jeszcze trzeba pamiętać, oprócz tej garderoby, żeby się przygotować na tą zmianę pogody, to również to, że niektóre regiony nie będą dostępne. I tu mamy klasyczny problem, właśnie jesteśmy w tej porze roku, gdzie codziennie odpowiadamy po kilkanaście razy na tą samą wiadomość, czy droga P14 jest przejezdna. Jarku, ty nie przejechałeś na W majówkę. maju z Jędrzejem nie przejechaliśmy P14 w Durmitorze. No nie dało się w maju. I regularnie mamy wiadomości, że ktoś pojechał do Durmitoru na majówkę i zaplanował sobie trekking, a tam na przykład 40 cm śniegu. I tu trzeba wiedzieć, w danym regionie, jaka pora roku jest najlepsza, bo w tym samym czasie na wybrzeżu możemy mieć 25-30 stopni ciepła, a w górach jest śnieg. I jeżeli ktoś przyjedzie na przykład tutaj nastawiony, że jest ciepło, przyjemnie na plaży i pojedzie w góry w krótkich ubraniach, czy nawet w takich letnich, a tam bez butów, bez odzieży takiej zimowej, no nic nie zrobimy. Więc warto o tym pamiętać już przed decyzją, jaką porę roku wybieramy, który region chcemy odkrywać. Dlatego do Czarnogóry się wraca, bo nawet jeżeli wrócimy w tej samej porze roku, i pojedziemy sobie na wybrzeże i w góry, to w innej porze roku te regiony będą zupełnie inaczej wyglądały i nie zawsze będą dla nas dostępne. Ty nie widziałeś tego miejsca, my pokazaliśmy to Doris, która do nas wróciła, między innymi wodospad Niagara. Jest takim miejscem, który w zależności od pory roku, a tu zaskoczenie, latem nie będzie dostępny, bo rzeka wysycha, jest niski poziom wody i wodospad znika. Więc to nie tylko zima jest przeszkodą, ale również może być właśnie lato, gdzie mamy niższy poziom wody w rzekach, jeziorach. Znikają wodospady, które są na wiosnę, jesienią. Więc to jest kilka takich informacji, które warto sobie sprawdzić, przygotować. Jak się decydujemy na przykład w kwietniu, no to gdzie możemy pojechać, gdzie warto się wybrać i uwzględnić po prostu to w doborze garderoby.
Powiem wam, że mam głowę naładowaną informacjami, macie taką wiedzę, ja myślę, że to jest chyba czas. To jest, tak, moglibyśmy tak gadać bardzo długo, ale to jest chyba najlepszy czas, żeby powiedzieć o tym i chyba tutaj premierowo możemy powiedzieć, także czeka waszych czytelników, waszych obserwatorów i też naszych tutaj na kanale na YouTubie premiera e-booka, bo za chwilę ukaże się wasza książka o Czarnogórze i to musi być naprawdę petarda, bo wasza wiedza jest o tym kraju przeogromna. I cały czas obserwujecie te zmiany, wiecie najlepiej tak naprawdę, co tam się dzieje, co warto zobaczyć, jak się przygotować i jak zrobić, żeby nie wtopić. Opowiedz o tym, Natalia, opowiedz Jędrzej, co to będzie. Tak, bardzo duża tutaj premiera. Jeszcze w ogóle nie wspominaliśmy o tym, że właśnie zimą bardzo ciężko pracowaliśmy nad naszym pierwszym przewodniku o Czarnogórze. I bazując na naszym doświadczeniu, na tej wiedzy przez lata, którą zbieramy, ogólnie z całej turystyki, ale też z Czarnogóry, zdecydowaliśmy się, że nasz pierwszy, wspominam, czyli już będą kolejne, ale pierwszy e-book będzie właśnie o Czarnogórze w pigułce, ale właśnie podróżowanie przez cały rok, czyli z podziałem na pory roku, żeby mieć po prostu w jednym miejscu to wszystko, o czym mówimy, czyli o dostępności atrakcji, o tym, jakiego klimatu, jakiej pogody możemy się spodziewać na miejscu, czyli z podkreśleniem właśnie tych sezonów zimowego, letniego, wiosennego, a więc to będzie taka pierwsza nasza propozycja, jeżeli chodzi o odkrywanie Czarnogóry z naszym przewodnikiem. Tak, też przygotujemy dla osób, czy to na city break, czy na tygodniowe zwiedzanie, czy na 2 tygodnie, takie polecajki, jak to można sobie zorganizować, żeby zobaczyć jak najwięcej w tym krótkim czasie, albo podczas tych 2 tygodni, jak to sobie rozplanować, ile dni spędzić w górach, ile dni spędzić na wybrzeżu. I będą gotowe plany zwiedzania. Będą tak zwane gotowe plany zwiedzania. Do Ładnie. tego też Dobrze to brzmi. dojdą nasze ulubione punkty widokowe, które my też bardzo chętnie odwiedzamy. Jeszcze będą ciekawe i smaczne restauracje, które są też przez cały rok otwarte, więc które też polecamy z całego serca. Dużo będzie fajnych, ciekawych informacji. A najfajniejsza jest informacja taka, że przygotowujemy, myślę, że taką dosyć ciekawą propozycję przedsprzedaży. Jeszcze o tym nie wspominam, ale zachęcę do tego, żeby obserwować na bieżąco nasze profile, bo w przedsprzedaży myślę, że to będzie bardzo duża taka motywacja, żeby... I atrakcja. żeby Domyślam się celowa. kupić naszego Domyślam się celowa. e-booka. Właśnie nie. Tu będzie zaskoczenie, bo przygotowaliśmy coś innego. Najczęściej jest niższa cena w przedsprzedaży, natomiast my postanowiliśmy spróbować w inny sposób. To nie będziemy zdradzali szczegółów. Ale zachęcamy do obserwowania. Obserwujcie, słuchajcie profile Natalii i Jędrzeja. Jeżeli oglądacie teraz premierowo ten odcinek, a jeżeli oglądacie go później, powiedzmy pół roku, rok czy nawet 2 lata, bo przecież tak też się może zdarzyć, to zapewne tę książkę będziecie mogli znaleźć u nich na ich stronie, bo ona, podejrzewam, nie dezaktualizuje się szybko i tam będzie dużo takiej cennej wiedzy, którą będziecie pewnie uzupełniali. I będziemy aktualizować, także co roku e-book będzie aktualizowany. Kochani, bardzo Wam dziękuję. Trzymam kciuki i co? Do zobaczenia w Czarnogórze. Jak to się mówi po czarnogórsku? Powiedzenie, które bardzo lubię. O, mamy... Do zobaczenia. Widimose. Widimose. Tak, Widimose. Jarku, Albo też bardzo mówi- dziękujemy za zaproszenie do rozmowy kolejnej. No i powiemy Tak, no po czarnogórsku. i zapraszamy Halo, puno. i udanych wakacji życzymy przez cały rok. Tak. Wpadajcie do Natalii i do Jędrzeja, jeżeli chcecie się wybrać do Czarnogóry. Bardzo polecam gorąco, żebyście to zrobili z nimi, bo mają ogromne doświadczenie, które nabywają z każdym rokiem, z każdą wycieczką, którą też zorganizują. I też takie osoby tak doświadczone chronią przed wtopą, przed nieudanymi wakacjami, a nikt tego sobie przecież nie życzy. Wszystkiego dobrego.